Dzień dobry wszystkim. W związku z ostatnimi wydarzeniami myślę, że każdy z Was zauważył, że jest duże zapotrzebowanie na płyn dezynfekujący. Dlatego też postanowiłem nagrać, jak zrobić samemu płyn dezynfekujący. Najpierw przejdziemy do przepisu, potem może powiem parę słów o użytkowaniu tego. Tak naprawdę jest to bardzo proste. Na pewno będziemy potrzebować jakiegoś pojemnika, najlepiej z pompką, żeby było łatwiej go dozować, w którym rozmieszamy sobie wszystkie składniki. Będziemy potrzebowali bazy. Bazą może być detergent, akurat zwykłe mydło w płynie, w moim przypadku najzwyklejsze. Ale jeśli nawet tego zabraknie, może być też płyn do mycia naczyń. Bardzo podobnie się zachowa, bo to jest tak tylko baza. Jakiś alkohol. Ja już nie byłem w stanie kupić spirytusu salicylowego. Też został wykupiony cały. Jeśli nie mamy alkoholu do picia wysokoprocentowego, w niektórych krajach można go w ogóle nie dostać, no to można go zastąpić zawsze wodą po goleniu. Ja wziąłem akurat taką najzwyklejszą. W niej też znajduje się alkohol. Z reguły jest go około kilkudziesięciu co najmniej procent. Ja dodam jeszcze trochę wody utlenionej, ale to nie jest konieczne. Tak naprawdę tylko i wyłącznie dlatego, żeby składniki nam się lepiej zmieszały. I co najważniejsze, główny środek poza alkoholem odkażający, który każdy z nas, myślę, ma w domu w dużej ilości, czyli sól kuchenna. Najzwyklejsza, tania sól kuchenna. Przechodzimy zatem do przepisu, jak należy to zrobić. Odkręćmy sobie butelczynę i do środka nalewamy naszego alkoholu. Proporcje powinny być mniej więcej tak gdzieś do 1/10 butelki. Jeśli macie alkohol wysokoprocentowy, taki powyżej 90%, jeżeli bardziej niskoprocentowy, nalewamy go trochę więcej. Będzie wtedy bardziej rozwodniony, ale nadal skuteczny. W płynie po goleniu może być taka gumka, która zapobiega szybszemu wylewaniu się. Wówczas musimy jakimś szpikulcem podważyć ją i wyjąć. Dzięki czemu będzie się płyn łatwiej lał do butelki. Mniej więcej tyle potrzebujecie, jeśli będziecie używali alkoholu wysokoprocentowego. Ten ma mniej procent, ten ma około 70, więc wlewam jeszcze trochę więcej. Wystarczy. Około 15-20% objętości. Do tego wrzucamy 3 łyżki stołowe zwykłej kuchennej soli. Takie pełne, czubate łyżki. Po czym zakręcamy naszą butlę. Można użyć korka z zapasu i wstrząsamy, by rozpuścić jak najwięcej kryształków soli. Wówczas będzie widać na spodzie, ile jeszcze jest nierozpuszczonej. Staramy się, by było jej jak najmniej. Nie przesadzamy, ponieważ będziemy jeszcze mieszali całość z mydłem. Możecie zobaczyć, że sól osadziła się na ściankach. I to jest ok, ponieważ będzie rozprowadzona po całym płynie. Ostatni etap to uzupełnienie mydłem do pełna.
Po czym zakręcamy na nowo buteleczkę i znowu wstrząsamy całość. W tej chwili mamy już bazę. Ja, żeby wszystko związało mi się lepiej, dodam jeszcze trochę wody utlenionej, ale to jest opcjonalne. I oto mamy płyn dezynfekujący. Kilka uwag, które mogę powiedzieć na temat takiego oto płynu. Najlepiej go przed każdym użyciem wstrząsnąć. Będziecie czuli te drobinki soli w tym płynie. Ale nie martwcie się, bo jak zapewne wiecie, za każdym razem takie ręce najlepiej jest spłukać wodą po myciu. Więc nie wyschnie wam skóra, nic się nie stanie. Ten oto płyn ma właściwości antybakteryjne, ponieważ zawiera zarówno alkohol, jak i też sól, a sól zabija bakterie, tak naprawdę myślę, że wszystkie, ponieważ w nadmiarze jest trująca dla wszystkich żyjących organizmów. Coś, co chciałbym jeszcze wyklarować, oczywiście to nie jest tak, że dacie radę zabić wirusa takim płynem, ponieważ wirusy nie są żywymi organizmami w przeciwieństwie do bakterii, ale pomoże wam to na pewno w zachowaniu odpowiedniej higieny, żeby zbyt dużo bakterii nie dostawało się do organizmu, szczególnie w okresie przejściowym, kiedy bardzo łatwo jest zachorować. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że komuś film się przyda i do usłyszenia.